Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Dzisiaj Wam zaprezentuję kolejny unboxing samolotu myśliwskiego Focke-Wulf 190D Jagdora w wersji 11. Model ukrywa się pod numerem 72533. Jest oczywiście IBG. I powiem Wam, że ostatnio tak przeglądałem właśnie Focke-Wulfy od IBG, to jest 190D. I powiem Wam, że nie zauważyłem, żeby te modele dostały jakąś nagrodę. A są rewelacyjnie wykonane. Nie wiem, czy to producenci, czy też fani zgłaszają na przykład do Model Fanu dane modele, żeby jury czy tam jury oceniło, ale powiem Wam, że warto, sprawdzę to i powiem Wam, że ja jestem osobiście zachwycony jakością wykonania tych modeli. Dzisiaj mamy model Focke-Wulfa 11, uwaga, z fabryki w Żorach, dokładnie Sorał, w Sorał, czyli obecnie znajdowała się fabryka Focke-Wulfa. Teraz jest produkowana porcelana. Tak prezentuje się Artbox. Powiem Wam, że jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. I teraz co znajdziemy na krawędziach pudełka? Na krawędziach pudełka już producent nam zapodał 3 rodzaje oznaczeń tego samolotu. Malowanie praktycznie jest identyczne. Następnie z drugiej strony mamy pokazane poprzednio wykonane modele. Ja jestem fanem modelu w wersji 15, czyli Torpedo Bombera, ze względu chociażby na samo malowanie, no i na tą torpedkę. A teraz zaglądamy do puzderka. Voila. No jest tego trochę. Ci, co oglądali poprzednie unboxingi Focke-Wulfów, no to już wiedzą, czego możemy się spodziewać. Na pierwszej stronie instrukcji mamy krótką historię samolotów 190D. Dokładnie mamy też, znaczy dokładnie, tyle o ile dokładnie, tak ile można tutaj zmieścić. W języku oczywiście jedna rzecz, w języku angielskim, jak i również w języku polskim. No i tu mamy mniej więcej gdzieś opisane właśnie wersje D10, D12, D14, 11, 13, między innymi D15. Tych samolotów za dużo nie wyprodukowali, no bo to była już końcówka wojny. I tutaj proszę bardzo. W tym zestawie mamy właśnie myśliwca z wyrzutniami rakiet. Na drugiej stronie zawartość pudełka, w jakiej ilości. Następnie mamy, jak pomalować sobie dane elementy. No i oczywiście tabela kolorów. Producent sugeruje nam farby Vallejo, Hatake, Live Color, Mr. Hobby, AK Interactive, Mission Model. Poproszę jeszcze o Amo by Mick Jimenez. Ja aktualnie używam farb Vallejo, jak i również Hataki w wersji Red, jak i również Orange. I te farby ze mną współpracują, ja z nimi tak samo. Powiem Wam, że miałem spore problemy swego czasu z Hataką Red, czyli z czerwoną Hataką, ale po prostu też tam była moja wina i powiem Wam, że też trzeba mieć odpowiedni sprzęt. Niekoniecznie musi być to taki standardowy Chińczyk za 70-150 zł. Na kolejnych arkuszach mamy kolejne etapy składania, sklejania. Mamy automatycznie informacje, co przyciąć, gdzie wyciąć i właśnie patrzę w tej chwili, czy tu są już pokazane elementy PE. Owszem, tu są już PE i tutaj na tym instrukcji, przynajmniej wydaje mi się, że elementy PE były zaznaczane na kolor żółty.
Szkoda, że tego nie jest to kontynuowane, ponieważ ułatwiłoby to sporo życie. Tu mamy na przykład na żółto zaznaczone, ale już w poprzednich nie. Powiem Wam, że jest sporo sklejania i to widzę, że niektóre rzeczy sklejamy przed zamknięciem na przykład skrzydeł. Tu mamy ten stelaż taki podtrzymujący, tak jak tutaj jest to widoczne na instrukcji, czy też tu. I w międzyczasie montujemy część uzbrojenia tego samolotu. Tu trzeba zwracać uwagę też, których mamy śmigieł użyć, jak i również na przykład tutaj widzimy wlot powietrza do chłodnicy. Ta chłodnica znajduje się po lewej stronie, tak mniej więcej bliżej kabiny pilota. Kolejne etapy sklejania i na przykład to jest element fototrawiony i dopiero po tym, że jest PE, no to się kapniemy, że to jest tu, że to jest ten element. Mamy możliwość wyboru albo elementu fototrawionego, albo elementu plastikowego. Wiadomo, że element fototrawiony jest dużo precyzyjniejszy. Następnie mamy kabinę. I tutaj z tymi owiewkami ja mam zawsze problem. Musiałem szukać, czy aby na pewno ta. No i uwaga. Tu mamy opcjonalnie etapy opcjonalne rakiety wykonane tylko dla schematu malowania 2. Czyli jak zaraz przejdziemy, to tylko jeden ze schematów z tych samolotów miał właśnie wyrzutniki rakiet. No i tutaj mamy, posłuchajcie, reklamę IBG, ponieważ wykonali również elementy plastikowe dużo precyzyjniej w technologii 3D i możemy sobie praktycznie sporo podzespołów powymieniać zamiast plastikowych elementów. No będzie to droższa impreza, ale powiem Wam, że jest też dużo precyzyjniej ten model wygląda. Na pewno rury wydechowe, na pewno rakiety. Chyba pokazywałem unboxing, jeżeli nie, no to sorry. Mamy fotel, mamy tak samo osłonę silnika. To nie pamiętam, tu było coś z kołami chyba, tak, z kołami coś zaznaczone i powiem Wam, że ja jestem pod dużym wrażeniem. To są bardzo małe elementy, wydrukowane w 3D, ale naprawdę, jeżeli ktoś ma zasoby, to gorąco polecam. Instrukcja przyklejania oznaczeń technicznych. No i tutaj mamy właśnie to malowanie D i to jest, posłuchajcie, no już to jest maj 45 rok, czyli no już zakończenie wojny, tak? Tu mamy marzec 45 roku, wszyscy już latali tylko i wyłącznie nad Niemcami. I powiem Wam, że te malowania są dość ciekawe. No, góra, kadłuba, skrzydła, stateczniki, wszystkie są pomalowane w dwubarwny zielony kamuflaż, bardzo podobny, taki jak na początku wojny Niemcy malowali, ale nie trapezowy. Mamy też, że fragment kadłuba malujemy na kolor taki piaskowy i to wygląda na to, że wszystkie tak malujemy. Nie zwróciłem uwagi na to przy poprzednich unboxingach. Co my mamy tutaj? Aha, proszę bardzo, tu mamy białą tą dwie fałki. Tutaj mamy oznaczenie, czy jest jakieś oznaczenie? Aha, biała fałka 57. A tutaj mamy ostatnie to malowanie. Biała 61. Wszystkie są dokładnie. Mamy, posłuchajcie, ten samolot był również pilotowany przez Otto Lissnera 17 marca 1945 roku. Dobra, mamy instrukcję za sobą, a teraz po kolei lecimy. To jest, widzę, nowa ramka. Tak, to jest nowa ramka.
Czy ona jest jakoś zaklejona? Tak, zobaczcie, można wreszcie odkleić ramki, nie trzeba folii rozrywać. I to jest ramka z rakietkami. I tu są skrzydła pewnie dedykowane. Nie, to są zewnętrzne, górne powierzchnie skrzydeł. To jest ramka M. Ale co ja robię? Muszę przybliżyć kamerę. Proszę bardzo. Detal na skrzydle prezentuje się tak. No jest po prostu rewelacyjny. Tu mamy uchwyty, tak? Dobrze mówię. Wiecie co? Jest tak małe, że aż nie widzę. Zaraz zobaczymy, czy to są same uchwyty, czy to są już rakietki. Chyba to są... A, to są uchwyty, to są rakietki. Proszę bardzo. Tak się prezentują te elementy. Tego nie obcinamy oczywiście. Tak prezentuje się ramka M. Ja powiem Wam, z modelu na model już mam rozpoczęty jeden model, z tym, że ze względu na to, że to jest bardzo precyzyjnie model wykonany, robię go bardzo powoli. To jest element, który doskonale znamy. Spudy to jest ramka, ale nie muszę Wam pokazać, bo nie każdy oglądał poprzednie unboxingi. Tu mamy dwa rodzaje śmigieł, no i odpowiednio zgodnie z instrukcją wybieramy albo śmigło E1, albo śmigło 3. A tak prezentuje się spód, część kadłuba i spodnia część skrzydeł. Jest naprawdę super detal. Ten film jest nagrywany, możliwość obejrzenia również 4K, więc myślę, że tutaj osoby, które mają taką możliwość, na pewno zerkną na 4K. Otwierana druga torebeczka. Samoloty, jeżeli chodzi o IBG, to samoloty im wychodzą naprawdę rewelacyjnie. Ramka Z wielokrotnie już przeze mnie prezentowana, ale nie wszyscy oglądali na pewno unboxingi. Tu są elementy silnika. I powiem Wam, że po prostu to, co IBG tutaj odstawiło nam, no to jest mistrzostwo świata. To jest model naprawdę taki 100%. Pamiętajcie, że to jest 7.2. Może tak będę prezentował ramkę. A jeszcze jakbyśmy sobie zafundowali do tego modelu właśnie elementy żywiczne, no to powiem Wam, robi to niesamowite wrażenie. Mój kolega właśnie, jak się pojawiły elementy, teraz dokupował jeszcze, bo nie wszystkie za pierwszym razem się pojawiły. Ja na przykład sobie dobrałem do PZL-a. Kolejna ramka. No fajnie, że IBG wreszcie zrobiło otwierane ramki. Tamte widzę elementy były dawno popakowane najprawdopodobniej i dlatego są w tych foliach, które musimy rozrywać. Najlepiej jakby były to ramki w torebkach strunowych. No i proszę bardzo, kadłub. Rewelacyjne linie podziału, rewelacyjne nitowanie. Tu mamy wlot powietrza właśnie, składający się z dwóch części. No i to po prostu jest model naprawdę, początkujący modelarz, który chce skleić Focke-Wulfa właśnie 190 Dora, może mieć problemy z tym modelem, ze względu na to, że trzeba mieć już umiejętności, jak i również, powiem Wam, sporo cierpliwości, bo to jest model, który ma bardzo dużo elementów. Producent niestety nie pisze, ile jest dokładnie elementów, ale na pewno powyżej 150. O, i tego nie będę chyba rozpieczętowywał. Tu mamy osłonę silnika, jedna wersja i drugą wersję. I zgodnie z instrukcją wybieramy odpowiedni wariant dla danego modelu. Może być, mimo to, że to jest D11, może być jedna i druga.
śrubki muszę pokazać. Zapewne osłonę silnika to jeszcze znajdziemy jakąś. Tak prezentuje się ramka z oszkleniem i tu są dwa rodzaje oszklenia. Zwróćcie uwagę na profil, na ten garb tutaj, jak on się prezentuje. To są 3 rodzaje oszklenia, jak nie 4. Tu mamy wiatrochron, czy tam wiatrołap, czyli to, co z przodu jest. O i właśnie, tu jest ten element, który możemy zastąpić, po środku samym widzicie, zastąpić blaszką. Klarowność jest niesamowita, tutaj nie ma żadnych, no wiadomo, że jak jest to załamanie samego oszklenia, no to tutaj będzie nam zniekształcało na przykład tekst na kartce z instrukcji. Ramka B. Ramka B to są elementy kokpitu, zbiorniki, jak i również podwozia. To jest dość duże. No i proszę bardzo, podziwiajcie sobie. Tu mamy zagłówki, już mamy 2 rodzaje. Mamy koła, osłony goleni. To jest element, który montujemy w oszkleniu. Same golenie. No i osłona silnika, lotki, elementy kabiny i kolejne elementy. Detal jest niesamowity, zwróćcie uwagę na ten element. To jest element 1, a to jest element 2. I ostatnia ramka z elementami plastikowymi. O, się przykleiło. Najgorsze jest zamykanie tego. Powiem wam, współczuję tej osobie, która pakuje te ramki w te torebki. No i to jest ramka A. I tu mamy, proszę bardzo, to jest bardzo ciekawa rzecz. Tu mamy 3 osłony śmigła. I wybieramy dokładnie do wersji. Elementy wewnętrzne. Tu mamy właśnie ten stelaż do skrzydeł, którego nie widać. Znaczy widać przy otwartym podwoziu. Fotelik pilota. Elementy kabiny właśnie, deska rozdzielcza, zbiorniki na paliwo. To są już 3 mamy wzory. Mocowanie silnika, ale to też w zależności, który silnik będziemy montować. No i pozostałe elementy, bardzo drobne rzeczy i trzeba tu uważać. Przy wycinaniu tego tak samo. Niesamowity detal, niesamowity model i nie jest to takie pitu-pitu ten model. Jest naprawdę przepięknie, prezentuje się w kolekcji. To przytrzymać i to szybko wsunąć, żeby się nie skleiło. I ostatnia torebka z oznaczeniami. Tu proszę bardzo mamy zestaw kalkomanii dedykowany dokładnie tylko i wyłącznie mówię o tym małej etykiecie z kalkomaniami, tylko i wyłącznie do tego modelu. Ta pod spodem niebieska, tu właśnie fajnie pokazać. Tu mamy kalkomanię do desek rozdzielczych, do przyrządów. No i uwaga, to wszystko tutaj to są napisy techniczne. A z drugiej strony w IBG zawsze do samolotów dodaje właśnie blaszkę fototrawioną. I moi mili, to by było na chwilę obecną to wszystko, jeżeli chodzi o model
Focke-Wulfa D11 Sorał, czyli obecnie z Polski. Czy tu gdzieś jest coś napisanego? Jeżeli chodzi o który? D11. A widzicie, tu jest bardzo fajna rzecz, że warianty D10, D12 i 14 pozostały prototypami, natomiast dla wersji D11 i 13 rozpoczęto produkcję. Były one wyposażone w mocniejszą wersję silnika Jumo 213F dwustopniową, trójbiegową sprężarką mechaniczną. Ostatnio opracowanym wariantem był D15, czyli torpedo bomber, napędzany ostatecznie tararara prototypową wersją D15, zbudowano i oblatano tuż przed końcem wojny, wykorzystując jako bazę i tak dalej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Liczę na lajki, komentarze, nowych subskrybentów. Modele Focke-Wulfów od IBG są oczywiście w ofercie stałej sklepu, jak i również farby firmy Hataka. Seria Red, Blue i Orange. Dziękuję Wam za uwagę. Linki w opisie pod filmem. Cześć!